Witam Was bardzo serdecznie. Dziś przygotuję dla Was przepis na żeberka. Będą to bardzo miękkie żeberka. Co nam będzie potrzebne do przygotowania? Ja mam tutaj akurat 2,5 kg wieprzowych żeberek, połowę większego selera, jedną dużą pietruszkę, 3 marchewki, sól i pieprz do smaku oraz składniki na naszą marynatę, czyli oliwa z oliwek, pół opakowania majeranku, pół opakowania natki pietruszki, 4 duże łyżki musztardy rosyjskiej, 2 duże łyżki miodu oraz czosnek. Dobra, od czego zaczynamy? Na początku warzywa kroimy takie większe kawałki. Jak widzicie, pokroję je na bardzo duże kawałki, ponieważ będą one w piekarniku wraz z naszymi żeberkami i nie chcemy, żeby się rozpadły. Więc wszystko wrzucamy na dno naczynia. Następnie przechodzimy do krojenia żeberek. Można je doprawić oczywiście w całości, natomiast w mniejszych kawałkach jest po prostu wygodniej. Ponadto mięso bardziej przechodzi aromatami. Staram się kroić mniej więcej dosłownie co 2 kości. Tak pokrojone żeberka wrzucamy do miski. I przechodzimy do przygotowania marynaty. Teraz dodajemy kolejno musztardę. Miód. Czosnek. Majeranek. Pietruszkę. Sól, ja daję 2 łyżeczki czubata. Pieprz do smaku. Około 2 łyżek oliwy. I ja również dodaję niewielką ilość ciepłej wody, żeby rozpuścić miód. Teraz wszystkie składniki dokładnie ze sobą mieszamy i nie pozostaje nam nic innego jak zalać żeberka oraz wszystkie dokładnie ze sobą wymieszać. Dobrym pomysłem jest również przesmażenie ich wcześniej na patelni, żeby wszystkie smaki zostały zamknięte wewnątrz mięsa. Natomiast ja dzisiaj tego nie będę robił. Jeżeli chodzi o marynatę, proporcje są podane do 2,5 kg żeberek. Tak przygotowane żeberka najlepiej wstawić do lodówki na noc lub na kilka godzin, aby przeszły całkowicie smakiem. Po kilku godzinach wyjęliśmy żeberka z lodówki i układamy je na warzywach. Warzywa oczywiście nie są niczym doprawione, ale tylko i wyłącznie dlatego, że cały smak podczas pieczenia jest smakiem marynaty. Pozostaje nam tylko wrzucenie ich do piekarnika. My będziemy piec je około 3 godzin na 170 stopniach. Właśnie po 3 godzinach wyjęliśmy nasze żeberka. Pokażę Wam jedno. Po wyjęciu z żeberka zobaczcie, jak jest miękkie. Kość sama wychodzi z mięsa. Jest kruche. Powiem Wam, że jest naprawdę pyszne. Mięso jest bardzo soczyste. Zachęcam Was do spróbowania tego przepisu. Pamiętajcie, żeby zostawić suba, łapkę w górę i życzę smacznego.